Holy shit! Cześć, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Co dzisiaj będziemy testować, Marcin? Jak pewnie zauważyliście, o tu stoi maszyna do testów. A jaka to maszyna? No wiecie jaka. To ten mój Wacecrawl składak, którego wpakowałem, no już wiecie co, widzicie. Tak, oto tu Bafang. To jest mój Bafang 750. Sprawdzę, jak ten potworek mały, bo ja go tak nazywam, sprawdzi się w takim małym rowerku. Słuchajcie, dodatkowo, jak możecie zobaczyć, założyłem zębatkę 32T, tym razem odwrotnie, już tak jak mi radziliście, czyli to mocowanie, pamiętacie jak robiłem test, to miałem z drugiej strony i ten odchył, przekos łańcucha między tą zębatką a tą największą tutaj z tyłu, czyli największa siła podjazdowa, był za duży, no i zerwałem łańcuch, ale zerwałem też ze swojej przyczyny, że tak powiem, no, zakułem łańcuch jeszcze raz na stary pin, dlatego łańcuchy się zrywają. Tak się nie powinno robić. Nie powinno się zakuwać na stare piny, tylko trzeba robić na nowe piny, ewentualnie ta szybkozłączka taka. Klika, cyk puch, beznarzędziowa tak zwana. Dobra, kilka słów o sprzęcie, słuchajcie. Jak widzicie, silnik i koło zostało z silnikiem 350 HP z tyłu w kole. Oczywiście jest to wszystko poodłączane. Czujnik pas tutaj widzicie na tyrtyleczkach tak sobie, że tak powiem, ładnie wisi. Jak możecie zobaczyć, no tutaj, zobaczcie tu, może tak o. Ta odległość jest taka mała, powinno być troszeczkę bardziej napięte, że tak powiem. No ta przerzutka jest jakaś dziwna, bo ona nie ma regulacji tego, wiecie, tego ruchu. Ma tylko te dwie śruby do ustawiania zderzaka, czyli zakresu od do. No tu nie ma, to jest najtańsza taka, wiecie, w systemie SIS, najtańsza takie gówno dali po prostu. Dobra, ale mniejsza o to, nie będziemy tego regulować. Trochę mi tutaj grzępoli jak jadę, że tak powiem, ale to nie szkodzi. Widzicie, system, kurde, pięknie działa, tak może zobaczycie, o. Wyświetlacz został też ze starego, znaczy do sterowania tym silnikiem właśnie LCD 3. I niech sobie zostaje, to jest tylko do testu. Następna sprawa to jest taka, to o czym będę mówił. Nie róbcie tego sami, nie róbcie tego w domu, nie róbcie tak jak ja, bo ja to robię tylko i wyłącznie dla testów. O co chodzi? Chodzi o to, że nie mam czujników odcięcia zasilania w klamkach, tutaj, nie? Standardowo, czyli jak nacisnę się, nic się nie stanie. Jak i też nie posiadam czujnika zmiany przełożeń. A co za tym idzie, jest to bardzo ściśle, bardzo niebezpieczne zmienianie przerzutek podczas jazdy, przypuśćmy na już od średniej mocy wzwyż, nie? Bo mogę zerwać przerzutkę. Dodatkowo jeszcze przy zakładaniu tego silnika, słuchajcie, no popsuła mi się manetka zmiany przełożeń. Widzicie, to takie najtańsze tutaj wsadziłem gówno takie, muszę zainwestować w coś lepszego. I mam zakres tylko 6 i znaczy mogę jechać tylko na 6 albo na 1, bo na tych średnich tutaj mi nie trzyma po prostu ta manetka tych przełożeń. No ale ja nie zamierzam tym rowerem, wiecie, śmigać nie wiadomo gdzie. To jest tylko i wyłącznie test dla fanów, dla zabawy, żeby zobaczyć jak to się, kurde, sprawuje. A jak zaraz zobaczycie, normalnie staję na koło. No i zrobimy sobie test podjazdowy, ale najpierw pojeździmy po płaskim, zobaczymy jak to się sprawuje. Bo jak widzicie, założyłem tutaj manetkę, której zresztą ja nie lubię manetek. No widzicie już, patrzcie, jak nacisnę, rower już się wyrywa, nie? Dobra, zostawmy go. Wyłączę dla pewności. Bateryjka z tyłu tak chamsko, słuchajcie, tutaj wsadzona, po prostu taką torbę połączona. Jak widzicie tutaj, o, wtyczujnia, tak elegancko, wszystko na tyrtytki, taka, zobaczcie, elegancko, to wszystko wisi, kurde, wtyczki na wierzchu, jak zachlapiesz, Marcin, byśmy masakrę. Nie będę miał. Jak mówię, to jest tylko dla testów, nie róbcie tak, róbcie porządnie, jak robicie konwersję, to róbcie to po prostu porządnie. To jest tylko test, bo być może ktoś będzie chciał wsadzić sobie taki silniczek właśnie w składaka. Już będzie miał porównanie, czy warto, czy nie. Ale zanim przejdziemy jeszcze do testu, słuchajcie, chcę nawiązać do moich poprzednich filmów, gdzie właśnie testuję Bafanga 750 w moim Cubie 28 cali w treku. I chyba nie do końca wszyscy zrozumieli przekaz tych filmów moich. O co mi chodzi? Chodzi o komentarze, które piszecie.
A wiedziałem, wiedziałem, że mit jest bardzo awaryjny. Drugi kolega napisał, że o właśnie potwierdziłeś moje słowa, że mit jest bardzo awaryjny od huba. Słuchajcie, we wszystkich swoich filmach, które poprzednio prezentowałem z Bafangiem 750, to były tylko i wyłącznie testy, a jak wiadomo przy testach różne rzeczy się dzieją. Zaznaczam, że Bafang, ten, który tam siedzi, nie zepsuł mi się ani razu, nic się nie stało. On jest cały czas tak jak jest, a to, że ja go rozbieram, smaruję, że łańcuchy się zrywają. Jeszcze raz powtarzam, to są tylko testy. Łańcuchy się zrywają, głównie z winy człowieka, głównie przeze mnie. Jak widzieliście, zapinałem łańcuchy na stare spinki, tego się nie robi. Łańcuchy zapinamy na nowe piny, ewentualnie nowe szybkozłączki. No może nowe, ale kilka razy użyte, jak jest luźna, to trzeba ją zmienić na nową. Otwierałem Bafanga, żeby posmarować. Nie trzeba tego robić może, chociaż niektórzy zalecają, że trzeba zaraz po zakupie, a niektórzy na przykład jeżdżą już 3000, 4000 km na fabrycznym smarze i nic się nie dzieje. Ja po prostu to otwieram raz, że lubię takie rzeczy robić, ciekawi mnie mechanika, ciekawi mnie jak to wszystko działa. Druga sprawa, to chcę Wam pokazać. Jeżeli ktoś stoi już przed takim problemem, powiedzmy, może nie problemem, może chęcią posmarowania silnika, żeby zobaczył jak to się robi, jak prosto. Mit się często psuje, bo się zużywają napędy. Słuchajcie, no wszystko się zużywa. No, nie jeździcie samochodami, bo się samochody zużywają. To nie ma sensu, lepiej jeździć autobusem, ale nie, no po co? Buty się zużywają, to lepiej nie chodzić. Lepiej zamawiać przez internet albo do domu. No to jest takie głupie, błędne koło myślenia, że tak powiem. Słuchajcie, wszystko się psuje. Huby słyną z bezawaryjności, zwłaszcza te bezpośrednie, czyli bezprzekładniowce. Z tego względu, że tam no, praktycznie nie ma się co popsuć, tam można tylko po prostu przegrzać silnik, ewentualnie odezwą się łożyska, ale to też po jakimś tam bardzo długim czasie. No midy się mogą popsuć, bo mają więcej tych części ruchomych, tak samo przekładniowce, huby przekładniowe tak samo mogą się popsuć, bo mają tam przekładnie tam, ale no kurde, umówmy się ludzie, hub jest prostą konstrukcją, niezależnie czy to jest przekładniowy, czy nie bezprzekładniowy, może tak, bezprzekładniowy no jest prostą konstrukcją, tam nic nie ma, no. Tam się nie ma co popsuć, prawda, tam nie ma żadnych trybów, nic. W przekładniówce macie przekładnię planetarną z nylonowymi kółkami, z metalowymi, które mogą się z czasem wyrobić. Ale umówmy się, no kurde, to nie jest, że przejedziecie 100 km i już coś wymieniacie, nie przesadzajmy, tak? Mit jest bardzo prostym silnikiem konstrukcyjnie, to nie jest jakaś złożona sprawa. Macie tam sterownik, silnik, zębatkę jedną, przełożenie drugie i to wszystko. Wszystko jest modularne. No, ja jeszcze tego filmu nie nakręciłem takiego, wiecie, z czego składa się mit, ale takich filmów jest pełno z Bafanga na przykład, z czego on się składa, to możecie sobie zobaczyć. To jest naprawdę prosty silnik i wszystkie części są wymienne, więc to jest tylko kwestia kasy, więc pieprzenie takie, że wolę huba, bo jest mniej awaryjny, no to okej, zgadzam się, to jest dla ludzi, którzy tak brzydzą się powiedzmy mechaniką albo nie wiem, nie potrafią tego zrobić lub nie chcą tego serwisować, no to dobrze, no bierzcie sobie huba, nie? Taki silnik jak ten mit jest dla ludzi, no którzy też może chcą, nie potrafią, to wtedy oddadzą sobie do serwisu i serwis im naprawi. No jak mówię, no wszystkie części są dostępne, więc takie gadanie, że to jest lepsze, bo jest bezawaryjne, a to jest gorsze, bo jest awaryjne, to jest totalny bezsens, no bez sensu, to jest jak we wszystkim w życiu, no. Tak jak, jeszcze raz powrócę do samochodów, no stare samochody słynęły z tego, że były mniej awaryjne, bo było mniej elektroniki. Nowe samochody mają nafaszerowaną elektroniką, wszędzie wszystkiego pełno czujników, strików, wszystko może siąść, no ale obrazimy się wszyscy na nowe samochody, no sorry, no bez przesady, no. Wszystko jest dla ludzi, tak? Dlatego weźcie sobie to do serca i, że tak powiem, za przeproszenie, nie pieprzcie głupot, kurczę, w tych komentarzach, bo sami się tylko ośmieszacie, no. Tyle powiem w temacie. Dobra, ale wróćmy do głównego nurtu tego filmu, czyli do testu Whiskrala 20-calowego składaka z silnikiem Bafang 750. Jedziemy. Dobra, włączamy system. Hello, wita nas ekstra napis. Dobra, słuchajcie, zacznę sobie tak spokojnie na jedynce. Przerzuteczka mam no 6, czyli najmniejszy blacik z tyłu i możemy jechać. Jak mówię, nie mam żadnych czujników odcięć, więc będę trzeba uważać. Pojedziemy na razie po prostym. O Jezu. No to jedziemy. No, jedynka to trochę za małe. Dajmy sobie ze 3. O, już. No, możecie słyszeć, że chroboczy mi ta grzechotka, grzechotka, zębatka, ale co ja na to poradzę? No nie mogę na nasze przerzutki nie mogę wyregulować
z braku tej śrubki, kurczę, no masakra jakaś. No i dobra, damy tu mu wpalnik. Patrzcie. Gdzie, wiecie, oczywiście nie będę testował, a wiecie co? Inaczej. Manetka. Boję się, żeby mi przerzutki z tyłu nie zmieliło. O, ale ten rower krzywo jedzie, ja pierdzielę, masakra. Słuchajcie, nie będę jakiejś prędkości pobijał tutaj nie wiadomo jakiej, bo o, zobaczcie, no już zwalnia 40 na godzinę, dobra, więcej nie jadę. A, czekajcie. Marcel jak zwykle, że spierdzielił. Zapomniałem przestawić, kurde, tego kółeczka, słuchajcie, podaje błędną prędkość. Dobra, to wejdźmy sobie. Musimy wejść tu. O, widzicie? Wheel. Wheel musimy nastawić na... A nie 16. O, 20 cali. Już. I ok, zobaczymy ile teraz polecisz. Czekaj, bo... Widzicie, jest soft start, więc nie szarpie mi od razu, bo by mi na koło stanął. A teraz dajmy na przykład palnik. No od razu prędkość mniejsza, prawda? No nie chcę jechać szybciej, słuchajcie, bo zabić się idzie. Zmniejszmy sobie troszeczkę stopnie wspomagania. O Jezu, to jest hardtail, po prostu to nie jest hardtail, to jest ten rower, to jest już kurde hardem, kurde, wszystko twarde. Każdy kamyczek, słuchajcie, czuje. Na razie sobie tak pojeździmy. Zresztą nogi, słuchajcie, uciekają. Nogi uciekają, na 5. bieg to już jest maks. Już mi nogi uciekają zajebiście. Ale słuchajcie, jak się jedzie fajnie. Jak leciutko. Powiem tak, no. Jedzie się wyśmienicie, chociaż ta linia łańcucha jest taka, że zaraz mi może łańcuch spaść. Poza tym ten napinacz w przerzutce jest tak do dupy, że słuchajcie, łańcuch chodzi na lewo, prawo. I że może po prostu zaraz spaść z braku napięcia. No trudno. Słuchajcie, no 5. stopień wspomagania to już swoje robi, kurde. Zobaczcie jak mi nogi uciekają. Już normalnie nogi tak uciekają, że to nie ma co. A teraz zobaczcie. Damy 9. stopień. Patrzcie co się dzieje. Pory mi spadają, patrzcie. Widzicie? Może tak boczkiem. Wow. Już normalnie boję się, żeby nie... O, patrzcie. No. Można normalnie... Jakby ktoś chciał na koło, to bez problemu stanie. Staje bez problemu. A jeszcze jakbym teraz rzucił na tą przerzutkę, poczekajcie. Ja myślę, że to nie ma sensu, słuchajcie. Nie ma sensu zmieniać, bo ten... No nie działa mi ta cholerna. Damy na 6. Damy na 6, słuchajcie, i na tym biegu spróbujemy sobie podjechać na największą górę. No ale póki co zobaczcie co się dzieje. Zbiera się niemiłosiernie. No fajna sprawa. Prędkości maksymalnej nie będę tutaj uskuteczniał, bo mógłbym kurde niezłego orła wywinąć, a nie jestem zbyt dobrze zabezpieczony przed upadkiem. Nawet rękawiczek, słuchajcie, nie mam, więc to nie ma sensu. Jak dla mnie to ten silniczek po prostu jest za duży tutaj. No 4. stopień wspomagania, już mi nogi uciekają, słuchajcie. Dobra, zawróćmy sobie powoli w drugą stronę. Zobaczymy jak to jeszcze podjeżdża pod górkę. Wejdziemy sobie na moją górkę testową i zobaczymy. No najlepiej jechać na manetce, bo nogami to nie ma sensu pedałować. Także obawiam się ten cholerny łańcuch. Mi spadnie zaraz.
Normalnie łańcuch mi tak lata na tym. No ale mówię, to jest tylko test. Czy warto? No jeździ, no. Czy warto, to sami stwierdźcie. No ale tak to się jedzie bardzo przyjemnie, słuchajcie. No tylko ta twardość, nie? Zero amortyzacji, wszystko napierdziela w kręgosłup. Dobra, potestujmy go jeszcze trochę. Damy 9 stopień. Zobaczcie. No zbiera się kurde fajnie. Zobaczcie, mam 9 stopień wspomagania. Nie? Pojedziemy teraz na samej manetce, patrzcie. Obawiam się tylko łańcucha, czy wytrzyma. No dobra, to lecimy. Znowu sama manetka. O kurde, aż... Obawiam się tylko łańcucha, kurczę, bo wiecie, on nie jest stworzony do takich rzeczy, no ale to nic. Ale co dziwniejsze, słuchajcie, tu, w tym Wastekralku, składaczku, fabrycznie był łańcuch KMC, no. Tylko nie wiem jaki model dokładnie, ale na każdym ogniwku jest wybite KMC. Jedziemy. O kuźwa. Także nie ma to tamto. Zobaczcie jaka pogoda, kurde. Słoneczko wychodzi, a jeszcze niedawno lało. Dobra, lecimy. Yeah. Strach się tym poruszać. Naprawdę, no jest moc. Widzicie? Jedno naciśnięcie manetki. Patrzcie, siedzę sobie normalnie. Manetkę nacisnę i już na koło staję. Jakby ktoś sobie wymienił jakiś łańcuch taki, wiecie, pancerny, to mógłby sobie poćwiczyć jakieś różne tam akcje typu jazda na kole. Ja nie umiem niestety, więc no nie będę. Nie będę tu świrował jarząbka. Ja mogę ewentualnie tylko tak, nie? Takie coś zrobić. No kurde, zaraz się wyglebię w kałuże i będzie. No dobra, no to lecimy jeszcze tam. Nie, trzeba uważać. Trzeba uważać, bo naprawdę można zaliczyć niezłego zgona. Także nie róbcie tego w domu. To jest tylko test. Potęga jest niemiłosierna. Ciekawe, jakby tak HDK tu założył, nie? Tego wiecie, HD. Nie no, Marcin, zbarniałeś. Nie no, żartuję. Dobra, jedziemy jakąś górę znaleźć i spróbujemy podjechać. Zobaczymy, czy da radę. Pewnie da radę. Tylko ciekawe, czy łańcuch, czy ja. Dobra. No, to dojechałem, słuchajcie, widzicie, tam, te moje testowe góreczki. Idziemy go testować, tego malucha. I zobaczymy, z czym to się je. Jadę, słuchajcie, na tej przerzutce, widzicie? Na tej najmniejszej zębateczce. Spróbujemy podjechać na najwyższym stopniu wspomagania, myślę, że to wystarczy. No to lecimy, zobaczymy. Zobaczcie, jaka jest piękna, złota polska jesień. Kurde. O Jezu, telepie. Tak się przyzwyczaił do tych miękkich rowerów, że kurczę, takim hardtailem, takim twardym tailem z przodu też, nie wiem jak to się nazywa w sumie, to była masakra. No dobra, spróbujemy podjeżdżać, słuchajcie, damy, czekajcie, czy się łańcuch nie zerwie. Słuchajcie, na razie bez problemu. A, coś tam się stanęło. Nie, już idzie, tylko wiecie co? Idzie, patrzcie. Tylko kurde, no ta przerzutka zasrana, cholerna. Idzie, nic się nie stało, tylko że gdzieś tam już mi przeskakuje, zobaczcie. Pokażę wam o co chodzi. No kurde, o to chodzi, że już mi się tam gdzieś przyblokowuje, bo jest napięcia zbyt duże, to takie gówno, kurde. No. I jest ciężko. Spróbuję może przerzucić na jakąś inną. Może mi się uda to zablokować, bo zobaczcie co się stanęło. Przy próbie jakiegokolwiek, no, widzicie, wraca i kurczę nie działa. Spróbuję to jakoś przyblokować. Dobra, udało się, słuchajcie. Udało się na największą. Spróbujemy.
Spróbujemy, z czym to się je. Dobra, no to próbujemy. Marcel, 9 stopień wspomagania. Jak strzeli, to strzeli, trudno. Po to są testy, żeby strzelało, nie? Dobra. Dobra, startujemy, słuchajcie, z wniesienia. Nie mogę dać mu ostro w palnik, bo zaraz się na plecy przewrócę. Ale nieważne, dobra, lecimy. No kurde. Ta moc. Już przeskakuje z tyłu, się boję, że zaraz coś szarpnie. Sama manetka, słuchajcie. No dobra, pomogę mu trochę, ale przód spierdziela do przodu. Jedzie. Dał radę, bez najmniejszego problemu. Dał radę, słuchajcie, no nie będę go katował tak ostro. Chodziło tylko mi o taki mały podjaździk, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No i powiem wam, że no działa to, kurczę, wyśmienicie. Jak widzicie, dęba staje. Aż te kochone zgniotłem, kurde. No także łysk kralek jest bardzo, bardzo fajny. Teraz na tej małej zębatce mi się udało przyblokować, to zobaczcie, co się dzieje. Jedno naciśnięcie manety, patrzcie. Teraz pomyślcie, tak sobie zrobić taką trajkę i wtedy tam, wiecie, w trajce przekos łańcucha nie ma po prostu znaczenia, bo tam łańcuch jest zbyt długi. Silnik z przodu, to przełożenie to jest masakra. Tam to można założyć taką, kurde, wielką tarczę z tyłu, że normalnie podjedziemy wtedy pod każdą górę. I jak będę budował trajkę, ja będę takie gadżety, kurde, stosował. Powiem wam, że tą trajkę już bym chciał zbudować, no ale no kurde, raz, że finansowo, raz, że czasowo, raz, że no projekt. Muszę zrobić projekt jakiś taki sensowny. Ale najpierw będzie przyczepka kempingowa. To jest pierwszy priorytet. A teraz pobawię się jeszcze trochę. Skacze jak szalony. Patrzcie, nie ma dla niego znaczenia, czy ja w jakiś miękki piach wjadę, bo on i tak jedzie, zobaczcie, jak cross. Ekstra, nie? Normalnie rowerem bym z tego nie wyjechał, a tu? Łańcuch podbija. Czy wy to widzicie? Mogę jeździć po wszystkim. Po śmieciach, po wszystkim i normalnie jeździ. Aż ciężko utrzymać taką moc w kroczu, że tak powiem. No, także fajna zabawka. Bardzo fajna. Strasznie mi się podoba. O kurde. Jedyny problem w nim jest taki, że ma za lekki przód i strasznie podrywa do góry. Dobra, spróbuję tam wjechać. Normalnym rowerem bym nie dał rady, a tu? Patrzcie na to. Kurde, aż dęba staje normalnie. Słuchajcie, no nie, no masakra totalna jest, słuchajcie, w chińskiej dzielnicy, że tak powiem. Moc jest cholernia, tylko oczywiście brak amortyzacji, tu tylko normalnie zgniotłem sobie tak kochane, że o Jezus Maria. No powiem wam, że jest wyśmienita sprawa, no jeszcze raz się przyjadę, bo aż mnie to kręci, o Jezu. Patrzcie. Muszę dociążać przód, bo się wywalę. Kurde, wyrywna maszynka. Jak taki mały krosik, taki, wiecie. Można sobie poszaleć właśnie po takich sprawach. Fajnie by było po plaży pojeździć, nie? No, to by była fajna akcja, po plaży kiedyś pojeździć. Kurde, że ja tego nie wziąłem, jak byłem nad morzem. Trudno. Ale to nic. Dobra, koniec tych testów, bo zaraz rozwalę tego składaczka, a on nie jest do takich celów stworzony. No i stało się. Zmieliło mi przerzutkę. No tak gustownie tu skoczyła, patrzcie. No jak mówię, ten rowerek nie nadaje się do takich rzeczy. Zobaczcie, co się stało. Zresztą ta przerzutka i tak jest do wymiany, takie gówno. Z gównolitu zrobiona. Tutaj słuchajcie, jeszcze wkręcając możecie zobaczyć. Tu powinna być taka specjalna śruba, ale niestety kurczę, gwint się tak spadł, że musiałem zrobić takie, wiecie, na szybko coś takiego. No test, miałem zaplanowane te nagrywki testu dzisiaj, to wszystko zaczęło się pierdzielić. No i zrobiłem tak na szybko, tak żeby było. No zobaczcie, jak zębatka ta aluminiowa zębatka, co się z nią dzieje tutaj. Znaczy farba zeszła, nic się na razie nie dzieje, ale to się no, bardzo kameralnie, fajnie spierdzieliło. Także no,
tak to wygląda. No, niestety. No, musimy kończyć tą nierówną warkę. Jeszcze gąbkę zgubiłem z GoPro, z takiej z mikrofonów. Muszę ją poszukać, może znajdę, może nie. Pewnie znajdę, bo to blisko jeździłem, daleko nie jeździłem, więc na pewno znajdę. Dobra, no będziemy kończyć tą nierówną walkę. Słuchajcie, widzieliście, przerzutka rozpieprzona, ale test udany, załatwiona sprawa, wszystko wiemy, o co chodzi. Słuchajcie, jak taki silniczek chcecie zakupić, to zapraszam Was na akubike.com. Możecie kupić taki silniczek właśnie 750, 500 lub 350. Jeżeli nie wiecie, jaki wybrać, zapraszam na moje testy właśnie 350 i 500 dodatkowo, bo 750 pewnie znacie z moich filmów, a jeżeli nie, to zapraszam. I oprócz tych silniczków oczywiście możecie kupić szereg akcesorów do e-bike'ów, jak i też silniczki w hub, czyli montowane w tylnym kole. Zapraszam serdecznie, zerknijcie, zobaczcie, już są pieprzone jak nic. www.akubike.com, serdecznie zapraszam. A ja już będę kończył, zbieram się do domu. Niestety muszę go na plecach zanieść do samochodu. Tak, bo przyjechałem samochodem, jak żeście widzieli, specjalnie. Bo wiedziałem, jak to się może skończyć, ten mój test. No i się skończyło rozpieprzoną przerzutką. Ale to nic. Zastosujemy inną, lepszą manetkę, klamką manetkę. Zastosujemy też inną i będzie wszystko grało. Zapraszam już Was dzisiaj na kolejne odcinki. Już niedługo, słuchajcie, będziemy testować 750 Bafanga z tylną piastą Alpine 8, przerzutki w piaście. Sprawdzimy, jak to się je, z czym to się je. No, to już jest wyższa liga. No, zobaczymy. No i zapraszam Was już prawdopodobnie zacznę wcześniej niż, tak jak mówiłem wcześniej, w grudniu z przerzutką w piaście, ale to się okaże. Spytacie pewnie, czy warto takiego Wastralka, czy warto taki rower elektryfikować tak mocnym silnikiem. Moim zdaniem nie warto, bo ten silnik jest zbyt duży, zbyt dużo mocy daje. Mogą się cuda dziać, co nie? Ale zobaczcie, znowu powiedzą ci sceptycy, że o, mit właśnie popsuł, zmielił ci przerzutkę. Nie, to nie mit, to moja głupota testowa, że tak powiem. Lubię testować różne rzeczy. Przepraszam Was za te samochody, ale już doszedłem do samochodu i kurczę, niestety ruch jest niemiłosierny. Nie mit popsuł, tylko popsuł człowiek, czyli ja, wykorzystując rzeczy nie do tego stworzone. A, powiesz, że rower też nie jest do tego stworzony, żeby elektryfikować. Owszem jest. Jest silnik przystosowany do roweru, prawda? No. Dobra, mniejsza o to, hejterzy i tak będą, mam to gdzieś. Także no, na dzisiaj to będzie wszystko. Biorę sobie Wastralka na stół, bo trzeba go tam posklejać. Udało mi się tak, łańcuch wisi, widzicie, ale odblokowałem koło i udało mi się jakoś dojechać, doczłapać na piechotę. Składam go do samochodu, wracam na chatę. Dobrze, że daleko nie miałem. Dobrze czułem właśnie, żeby wziąć samochodem, pojechać, a nie jechać z chaty. Zobaczcie, teraz jestem jakieś 3 km od chaty i musiałbym z kapcia popierdzielać trochę, by mi to zajęło, prawda? No, już trochę testów tych robiłem, wiem, co się może stać, także wiecie, jak jest. Będziemy kończyć, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, już niedługo będziemy testować Alpine 8, czyli przerzutki w piaście tylnej. Jezu, ile z tych samochodów jest. Jeżeli jesteś nowym na kanale, to koniecznie zasubskrybuj kanał. To mi dużo daje zasięgów. Chcę, żeby moje filmy trafiały do szerszej widowni. Koniecznie kliknij też dzwoneczek, będziesz wtedy powiadamiany o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Zaznaczam, że filmy teraz puszczam regularnie w czwartki i w niedzielę. Także serdecznie Was na nie zapraszam, a dzisiaj już będziemy kończyć. Widzimy się w kolejnych testach fajnych, a zaznaczę tylko, że słuchajcie, rozszerzyłem swoją wiatkę i film z tego też dostaniecie już niedługo, niebawem. Ja już mam dużo przestrzeni do robienia, także, ale dobra, by nie spoilerować, zobaczcie sobie ten film, jak się tylko pojawi. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!